Szanowni Państwo, jak co tydzień zapraszamy do obejrzenia kilku sytuacji z meczów Polskiej Football Ligi. W tym odcinku skupimy się na meczach PFL 1, które odbyły się w Katowicach i w Tychach. W pierwszej sytuacji obejrzymy kopnięcie z akcji z meczu w Katowicach. Jak widzimy, kopnięta piłka upadła na ziemię poza strefą neutralną i następnie została uderzona przez zawodnika drużyny kopiącej. Taki sposób uderzenia piłki jest zbiciem. Zgodnie z przepisami, żaden zawodnik nie może zbić piłki niczyjej do przodu. Jedynym wyjątkiem od tego przepisu jest podanie będące w locie. W tym przypadku miał zatem miejsce faul, nielegalne zbicie. Flagi zostały rzucone dość późno, dopiero po dyskusji, niemniej jednak były słuszne. Dodatkowo, ponieważ kopnięcie przekroczyło strefę neutralną, to drużyna kopiąca nie była uprawniona do dotknięcia piłki, więc w momencie zbicia zawodnik wykonał także nielegalne dotknięcie. Drużyna odbierająca miała zatem dwie opcje: odmierzenie 10 yardów z miejsca poprzedniego za nielegalne zbicie i powtórzenie kopnięcia, lub przyjęcie piłki w miejscu nielegalnego dotknięcia. Dość rzadko spotykany faul na wolnym kopnięciu. Zgodnie z przepisem 6.1.2b1, po tym jak piłka zostanie ogłoszona gotową do gry, zawodnicy drużyny kopiącej nie mogą znajdować się dalej niż 5 yardów od swojej linii ograniczającej. Sędzia, który przekazuje piłkę kopaczowi, zwykle przypomina o tym wymogu. Jak widzimy w oglądanej sytuacji, kilku zawodników drużyny kopiącej rozpoczęło rozbieg, będąc dalej niż 5 yardów od linii, na której była piłka. W związku z tym drużyna kopiąca popełniła faul, nielegalna formacja. W kolejnej sytuacji zwróćmy uwagę na prawego takla i prawego garda. Jak widzimy, obaj zawodnicy weszli w kontakt z jednym zawodnikiem obrony. Jeden z tych kontaktów był blokiem poniżej pasa, a drugi z kolei był wykonany wysoko. Z głównego ujęcia można mieć wątpliwości co do siły wysokiego kontaktu, jednakże z ujęcia zza bramki widzimy, że ten kontakt także był wystarczająco silny, aby uznać, że był to blok. Zawodnik obrony był zatem blokowany jednocześnie nisko i wysoko przez dwóch przeciwników. Jest to faul, chop block, i w tej sytuacji na boisku powinna pojawić się flaga. Ostatnia sytuacja z Katowic. W oglądanej akcji została rzucona flaga za nielegalne podanie do przodu. Na boisku podjęta została decyzja, że zawodnik wykonał podanie będąc poza strefą neutralną. Z ujęcia, którym dysponujemy, wydaje się jednak, że zawodnik nie znajdował się całym ciałem poza tą strefą, a to jest warunek faulu. W tej sytuacji kluczowe byłoby ujęcie z linii bocznej na wysokości linii wznowienia akcji. Taki widok pozwoliłby rozwiać wszelkie wątpliwości, niemniej jednak wydaje się, że flaga w tym przypadku była zbędna. W kolejnej sytuacji obejrzymy kopnięcie na bramkę z meczu w Tychach. Jak widzimy, kopnięta piłka została zablokowana, a następnie podniesiona tuż przed polem punktowym przez zawodnika drużyny kopiącej. Należy tutaj wyjaśnić dwie kwestie. Po pierwsze, wbrew okrzykom z linii bocznej, w tej sytuacji sędziowie nie mogli zagwizdać, aż do momentu, gdy piłka znalazła się w posiadaniu zawodnika drużyny kopiącej. Piłka po przekroczeniu strefy neutralnej wciąż była żywa i mogła zostać legalnie odzyskana przez zawodnika drużyny odbierającej. Dodatkowo
Pewne wątpliwości mogło wzbudzić przyznanie piłki drużynie odbierającej, ponieważ jak widzimy kopnięcie zostało zablokowane przez zawodnika tej drużyny, a następnie odzyskane przez drużynę kopiącą. Trudno ocenić, w którym dokładnie miejscu piłka została dotknięta, ale nawet jeśli zawodnik zablokował piłkę tuż poza strefą neutralną, to piłka i tak nie mogła zostać przyznana drużynie kopiącej. Zgodnie z przepisami, jeśli kopnięcie z akcji jest blokowane do 3 yardów poza strefą neutralną, to uznaje się, że blokowanie miało miejsce wewnątrz tej strefy. Co za tym idzie, pomimo dotknięcia piłki przez zawodnika drużyny odbierającej, drużyna kopiąca wciąż nie była uprawniona do jej odzyskania i nie mogła otrzymać pierwszej próby. W oglądanej akcji podaniowej miały miejsce 2 faule drużyny ataku. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika. Jak widzimy, zawodnik ten kilka razy blokuje zawodnika obrony. Część z tych bloków miała miejsce co prawda przed strefą neutralną, niemniej jednak zawodnik blokował także poza tą strefą. W związku z tym popełnił faul, ofensywne utrudnianie przy podaniu, czyli OPI. Dodatkowo inny zawodnik drużyny ataku, który ze względu na swój numer był nieuprawniony, przed podaniem znalazł się ponad 3 yardy poza strefą neutralną. Miał zatem miejsce kolejny foul, Ineligible Receiver Downfield, czyli IDP. Ponieważ oba faule popełniła drużyna ataku, a podwyższenie było nieudane, to kary zostały odrzucone w myśl przepisu i podwyższenie nie zostało powtórzone. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku. Tradycyjnie zachęcamy do kontaktu z nami w przypadku pytań lub wątpliwości. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i zachęcamy do śledzenia profilu PSSFA na Facebooku. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w nadchodzący weekend i do usłyszenia za tydzień.